Odebrali nam wolność, ale nie mogą odebrać nam talentów. Osiągamy sławę za granicą bez pytania ich o zgodę. Mówiła Helena Modrzejewska, wybitna polska aktorka dramatyczna, która w 1876 roku wyemigrowała do Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W tych słowach Modrzejewska opisywała losy tysięcy Polaków, którzy często w dramatycznych okolicznościach opuszczali zajętą przez zaborców i pozbawioną własnej państwowości ojczyznę i wyruszali w świat w poszukiwaniu możliwości kształcenia, pracy i osobistej wolności. Wielu z nich wspaniale przysłużyło się nowym, przybranym ojczyznom, pozostawiając w najdalszych zakątkach świata ślady polskiego geniuszu. To oni, budowniczowie świata, dzięki swoim talentom, edukacji i pracy przyczynili się do rozwoju światowej nauki i techniki, a efekty ich działań są podziwiane do dziś. Trzeciego kwietnia 1941 roku w pobliżu szkockiego miasta Arbroath 5-osobowy patrol rozpoznawczy należący do 1. Szwadronu 14 Pułku Ułanów z 10. Brygady Kawalerii Pancernej podczas nocnych ćwiczeń wszedł na nierozpoznane wcześniej przeciwdesantowe pole minowe. Od wybuchu poległ dowódca szwadronu rotmistrz Stanisław Górski, a ciężko ranny kapral Stanisław Stasiak wkrótce zmarł. Wstrząśnięty tragedią porucznik Józef Kosacki, który zajmował się szkoleniem żołnierzy z podstaw radiotelegrafii, postanowił wówczas wrócić do badań nad stworzeniem wykrywacza min, który dzięki falom radiowym będzie w stanie ujawniać położenie metalowych przedmiotów zakopanych w ziemi. Prototyp urządzenia Kosacki skonstruował w 3 miesiące, a jego użycie przez aliantów znacznie przyczyniło się do ich zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Józef Stanisław Kosacki, późniejszy naukowiec, wynalazca, inżynier i żołnierz, przychodzi na świat w 1909 roku w Łapach, na terenie dzisiejszego województwa podlaskiego, w rodzinie maszynisty kolejowego Antoniego Kosackiego i jego żony Aleksandry z domu Roszkowskiej. Młody Józef uczy się w gimnazjum i liceum imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, które z powodzeniem kończy w roku 1928 i wstępuje na Wydział Elektryczny prestiżowej Politechniki Warszawskiej. Dyplom inżyniera elektryka uzyskuje w roku 1933. Po ukończeniu studiów odbywa przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie, a następnie praktykę jako plutonowy podchorąży w batalionie elektrotechnicznym w Nowym Dworze Mazowieckim. Po odbyciu ćwiczeń rezerwy w 1935 roku zostaje mianowany podporucznikiem w Korpusie Oficerów Inżynierii i Saperów. W roku 1934 rozpoczyna pracę w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym w Warszawie na stanowisku kierownika działu wzmacniaków telegraficznych. Pewnego dnia w pracy dokonuje przypadkowego odkrycia. Kosacki, pracując przy wzmacniakach, zauważa, że inaczej buczą, gdy ma przy sobie papierośnicę. Reagują zatem na bliskość przedmiotów wykonanych z metalu. Zjawisko to wykorzysta już wkrótce przy konstruowaniu wykrywacza min. Pierwszego września 1939 roku Niemcy napadają na Polskę. Wybucha II wojna światowa. 4. dnia wojny Józef Kosacki zgłasza się ochotniczo do wojska i dostaje przydział do grupy technicznej w oddziale specjalnym Łączności. To właśnie dzięki działaniom tej grupy i uruchomieniu przez nią uszkodzonej w wyniku działań wojennych radiostacji rozgłośni Polskiego Radia, warszawiacy do ostatnich dni obrony miasta słuchają przemówień Stefana Staszyńskiego, prezydenta stolicy, komisarza cywilnego przy dowództwie obrony Warszawy. Po klęsce kampanii wrześniowej Józef przedostaje się na Węgry, gdzie, jak wielu polskich żołnierzy, zostaje internowany. Jednak już w grudniu 1939 roku udaje mu się uciec z obozu internowania i z fałszywym paszportem jako Józef Lewandowski dociera do Francji.
W Paryżu zgłasza się do polskich sił zbrojnych, zaś po kapitulacji Francji trafia do Wielkiej Brytanii. Zostaje skierowany do Szkocji i włączony do struktur Centrum Wyszkolenia Łączności w Dundee. To właśnie w czasie służby Kosackiego w Szkocji doszło do tragicznego wypadku na plaży koło Arbroath, w którym od wybuchu min zginęli 2 polscy żołnierze. Tragedia, która wstrząsnęła polskim i brytyjskim dowództwem, stała się dla Józefa impulsem do skonstruowania urządzenia, które w przyszłości stanie się jego najsłynniejszym wynalazkiem. Historia polskiego wykrywacza min sięga czasów dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to wytwórnia radiotechniczna AWA otrzymała od Ministerstwa Spraw Wojskowych zlecenie skonstruowania urządzenia, które pozwalałoby na odnajdywanie niewybuchów na poligonie artyleryjskim. Prototyp wykrywacza min opracował wówczas kapitan dyplomowany inżynier Tadeusz Lisicki z Biura Badań Technicznych Wojsk Łączności. Niestety wybuch wojny sprawił, że pracę nad wynalazkiem wstrzymano. Powrócił do nich podporucznik Józef Kosacki, który odtworzył i udoskonalił przedwojenny projekt, tworząc nowoczesny wykrywacz min wykorzystujący fale radiowe do ich lokalizowania. W pracy pomagał mu plutonowy Andrzej Garboś, kolega z Centrum Wyszkolenia Łączności, znany jako Złota Rączka. No ale rozumiesz, no nie może być tak, że oddział saperów dudni jak orkiestra dęta. Józek, ty się lepiej zastanów, czym ten sygnał zastąpić, bo ja bym to patentował, ale bardziej jako budzik dla wroga na polu walki. Nie bądź taki dowcipny, dobra? Lepiej posłuchaj. Jedną cewkę łączymy z generatorem fal, tak? Mhm. A drugą? No. A drugą ze słuchawkami, panie plutonowy. Sygnał dociera do sapera, w koło cisza jak makiem zasiał. No i co? Podoba się? Wszystkie elementy niezbędne do wykonania prototypu Kosacki i Garboś nabyli za własne pieniądze. Po 3 miesiącach prób i wprowadzania poprawek powstało pierwsze urządzenie, które podporucznik Kosacki osobiście przetestował na prawdziwych, rozbrojonych przez pozbawienie zapalnika minach zakopanych w ziemi. Prototyp wykrywacza przypominał talerz na bambusowym kiju. Urządzenie składało się ze słuchawek, aparatu pomiarowego ukrytego w drewnianym plecaku oraz bambusowego drążka z kablem w środku i zawieszonym na końcu talerzem w kształcie elipsy. Wewnątrz talerza umieszczono 2 cewki wytwarzające pole elektromagnetyczne, które przeciągłym gwizdem sygnalizowały obecność metalu. Po zbliżeniu do metalowego przedmiotu następowało zakłócenie równowagi pola magnetycznego cewek i w słuchawkach pojawiał się sygnał akustyczny. Wykrywacz był lekki, ważył około 14 kg, a jako sprzęt niewielkich rozmiarów i prostej budowy mógł być obsługiwany przez jednego żołnierza. Już wkrótce urządzenie miało wejść do masowej produkcji i zrewolucjonizować technikę pracy saperów. Dotychczas rozminowywanie terenu polegało głównie na ręcznym sądowaniu ziemi przy użyciu tzw. macki minerskiej, czyli długiego bagnetu, którym saper nakłuwał grunt pod pewnym kątem. Próbowano także ostrzeliwać lub bombardować zaminowane połacie ziemi, jednak metody te były powolne, niebezpieczne i mało wydajne. We wrześniu 1941 roku, prawdopodobnie pod wpływem wypadku na plaży w Arbroath, brytyjskie Ministerstwo Zaopatrzenia ogłosiło konkurs na skonstruowanie wykrywacza min. Polski prototyp skonstruowany przez Kosackiego i Garbosia wygrał z 6 innymi projektami zgłoszonymi przez konstruktorów brytyjskich. Jednym z zadań mających na celu przetestowanie urządzeń było znalezienie rozsypanych na trawniku monet. Polski wykrywacz okazał się najlepszy, gdyż w krótkim czasie za jego pomocą zebrano wszystkie rozrzucone monety. Brytyjczycy błyskawicznie podjęli decyzję o skierowaniu urządzenia do produkcji seryjnej pod nazwą Mine Detector Polish Mark I.
W latach 1941-1943 ukazały się 3 kolejne wersje wykrywacza min typu polskiego, numer 1, 2 i 3. Różnice między poszczególnymi wersjami były jednak nieznaczne, a brytyjska wytwórnia wprowadzała je na podstawie doświadczeń saperów używających wykrywaczy na polu walki. Wykrywacze Kosackiego w liczbie 500 sztuk zostały po raz pierwszy wykorzystane w bitwie pod El Alamein w Afryce Północnej, gdzie brytyjskie siły lądowe starły się z wojskami niemieckimi pod dowództwem feldmarszałka Erwina Rommela. Rommel nakazał swoim dywizjom osłonić się pasem pól minowych o szerokości miejscami nawet do 10 km. Spodziewał się w ten sposób uniemożliwić zmasowany atak Brytyjczyków. Nieoczekiwanie dzięki polskiemu wykrywaczowi min siły alianckie szybko i bezpiecznie przeszły przez zaminowane tereny, dzięki czemu brytyjska 8. Armia odniosła spektakularne zwycięstwo. Już wkrótce widok pokojówek z odkurzaczami, jak żartobliwie nazywano saperów wyposażonych w ten sprzęt, zagościł na stałe wśród walczących wojsk brytyjskich i amerykańskich. Do końca II wojny światowej wyprodukowano 100 000 polskich wykrywaczy min. Polski konstruktor pracuje w Wielkiej Brytanii do 1947 roku, początkowo nadzorując produkcję wykrywaczy min, a po zakończeniu wojny współpracując z Royal Navy oraz stacją badawczą Poczty Brytyjskiej, gdzie projektuje zaawansowane systemy telekomunikacyjne. Warto dodać, że Kosacki nie opatentował swojego projektu, lecz podarował go brytyjskim siłom zbrojnym. W roku 1947 Józef Kosacki decyduje się na powrót do Polski. Staje się to możliwe za sprawą profesora Janusza Groszkowskiego, z którym Kosacki pracował jeszcze przed wojną. Profesorowi, który kierował Państwowym Instytutem Telekomunikacyjnym w Warszawie, zależało na ściągnięciu do kraju tego wybitnego specjalisty. Po powrocie Józef podejmuje pracę w instytucie, kontynuując rozpoczętą przed wojną karierę naukową. Począwszy od 1956 roku, przez wiele lat pracuje także w Instytucie Badań Jądrowych. Jest wykładowcą Wojskowej Akademii Technicznej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, gdzie przewodniczy Radzie Instytutu Teleelektroniki. Elektronika jądrowa, moi drodzy, zajmuje się zastosowaniem zjawisk elektroniki w kontekście energii jądrowej oraz w związku z tą energią zastosowaniem systemów i urządzeń. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie bardzo szeroki zakres zagadnień związanych z tym tematem, który łączy w sobie nauki przyrodnicze, elektronikę i inżynierię jądrową. W styczniu 1964 roku Kosacki zostaje profesorem nadzwyczajnym w Wojskowej Akademii Technicznej. Po przejściu na emeryturę w roku 1976 poświęca więcej czasu rodzinie oraz swojemu hobby, którym okazuje się filatelistyka. Józef Kosacki umiera 26 kwietnia 1990 roku. Zostaje pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Dziś nie ma najmniejszych wątpliwości, że wykrywacz min zaprojektowany przez polskiego konstruktora ocalił życie tysięcy żołnierzy i istotnie przyczynił się do triumfu aliantów nad hitlerowskimi Niemcami. Wykrywacze Kosackiego pozostawały na wyposażeniu brytyjskiej armii przez blisko 50 lat. Po raz ostatni towarzyszyły one żołnierzom podczas wojny w Zatoce Perskiej w roku 1991.